Znalazłam właśnie na YouTubie playlistę Lana Del Rey Ave Maria Unreleased Music. Nie mam pojęcia, czy to jest jakiś album, który ona nigdy nie wydała, czy to jest jakiś AI mix stworzony przez kogoś. Dzisiaj jest deszczowy dzień w Los Angeles i to będzie całkiem wolny dzień. Zgubiłam jedną skarpetkę. Plan na dzisiaj. Planuję zedytować całego vloga i pójdę na spacer w deszczu. Może przestanie padać. Przestanie padać? Cały dzień będzie padać. Oh yeah. Okej, to na pewno ubiorę się jak bałwanek i pójdę na spacer w deszczu. Mam parasolkę. Zrobię też pranie. Nie wiem, czy mam wyprać pościel. Jak byłam mała, to pamiętałam, że prałam swoją pościel, kiedy mama mi mówiła. Miałam moją ulubioną pościel z Nemo. Dawałam do prania, mama prała, wieszałam. Zajmowało to jeden dzień. Najczęściej było trzeba zrobić pranie rano, ponieważ byłam bardzo połączona z moją kołdrą Nemo. Kołdrą, poszewką. Nie chciałam nigdy ubierać innej, tylko zawsze chciałam tą samą, więc pranie robiło się rano, szybko się wieszało, jak było ciepło, albo na kaloryfer i żeby wieczorem móc ubrać i spać w tej samej pościeli. Mama mówiła, że pora wyprać pościel, albo jak pościel zaczęła mi się kleić do nóg, to miałam takie, że chyba pora przeprać łóżko. Wiecie, najczęściej latem się to działo. Pada deszcz, więc nie chcę się z nikim spotykać, nie chcę nic robić na zewnątrz. Poczytam moją książkę. Aileen jest tak dobra. Chcę ją skończyć w tym tygodniu. Polecam. Uwielbiam tą małą ściankę, którą sobie zrobiłam ze sobą. To jest masło. Jeżeli ktoś mnie bardzo dobrze zna, to wie, że uwielbiam masło i jem z wszystkim masło. Jak byłam w gimnazjum na wycieczce, to powiedziałam, że kocham masło i koleżanka kupiła mi kostkę masła i zaczęłam ją jeść przed wszystkimi, żeby udowodnić, jak bardzo kocham masło. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, całkiem upokarzające, nieważne. To jest zakładka z Wenecji. Slide. To jest wydrukowane, to jest dom Koraliny, nie muszę mówić, moje dzieciństwo. To jest coś z Pinteresta, ponieważ nie mam zakładki z Paryża, więc uznałam, że muszę mieć coś, więc wydrukowałam sobie ala pocztówka. A to mi się bardzo podoba i to mi się kojarzy z całym moim okresem gimnazjum i liceum, gdzie nie czułam się najlepiej i spędzałam całe dni w łóżku po szkole w dżinsach. To uczucie, sobie wyobraźcie, że leżycie w dżinsach po całym dniu szkoły, leżycie w łóżku i oglądacie YouTube'a. I macie na sobie dżinsy nadal. A tu mam 3. Nawet nie zdam sobie sprawy, jakie to są książki. Spiritual Bypassing, mój ulubiony temat. Ottessa Moshfegh, 2 książki. Uwielbiam Ottessę Moshfegh, moja ulubiona autorka na ten moment. Gdzie jest moja skarpetka?
Za 3 minuty 21 skończyłam edytować vloga. Tak w połowie edytowania miałam taką załamkę, że nie zdążę, że nie zedytuję tego vloga na jutro, bo zawsze chcę w czwartki dodawać. I miałam taką załamkę, że nie, że w ogóle 50 minut jeszcze do edytowania i jeszcze muszę później stworzyć... Dobra, miniaturkę to jutro rano zrobię, bo miniaturki to są easy, ale udało mi się. Czy mogłam zedytować ten film wczoraj? Przedwczoraj? Mogłam, ale ja wierzę w sztukę prokrastynacji. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, bo jeżeli mam film do edytowania, to żeby on był idealny i taki, żeby mi się podobał, to mogę przy nim siedzieć 3 dni, więc jeżeli sobie powiem, że okej, jutro go dodajesz i muszę go zedytować w parę godzin, to i tak on jest zrobiony w te parę godzin. I nigdy nie będzie idealnie. Nigdy przy dodawaniu jakiegoś filmu nie mam takie, że wow, jestem dumna w 100%, to jest to. Zawsze jest coś, co w głowie mam, że to mogło być lepiej, to mogło być lepiej. Z każdym filmem. Z tym mam duże takie, że ale wydaje mi się, że tyle się działo i była szkoła i nagrywałam po prostu co tylko mogłam. Teraz się czuję trochę spokojniej i chcę trochę bardziej poeksperymentować z filmami, ale zobaczymy. Nic nie obiecuję. Idę spać. Jutro mam terapię o 11. O czym ja będę rozmawiała? Jak nie wiem, o czym rozmawiać, to nie myślę, idę na terapię i mówię, że nie wiem, o czym rozmawiać. Może wybiorę jakiś trudny i skomplikowany temat, taki, który wydaje mi się, że nic takiego, a okaże się, że to jest jakieś wielkie. Czy spędziłam cały dzień przy komputerze? Tak. Możemy pooglądać Raję. To jest aplikacja randkowa, na którą trzeba być zatwierdzonym i mogę wam pokazać, co tu się dzieje. Aha, włączyłam też opcję, że są dziewczyny, ponieważ mam takie, jak nie wyjdę na żadną randkę, to przynajmniej poznam jakieś dziewczyny. Może ktoś będzie z Celebrities, to wam pokażę. 14 000 followersów. A mogę pokazać, ponieważ jest na internecie. Very cool. Mężczyźni w Los Angeles są mega dziwni. Founder. Every guy in LA is a founder of something. Idę odpocząć i spędzić lepiej mój czas niż przeglądać aplikacje randkowe, bo czemu ja to robię? Trochę to działa jak Instagram. Wchodzisz, popatrzysz, wychodzisz. Za 2 minuty 11, za 2 minuty mam terapię. Jest ciemno na zewnątrz. Dalej pada. Dzisiaj znowu nie wyjdę z domu. Rano dodałam film, porozciągałam się, mam takie zakwasy po treningu. Mam terapię za minutę, okej. Dobra. Czemu jest ciemno na zewnątrz? Czasami w taki dzień po prostu trzeba zjeść ciasto i tyle. Zawsze jak coś piekę, to parę kawałków mrożę, bo i tak nie zdążyłabym zjeść na świeżo, więc to jest moja tarta z gruszką, z przyprawami korzennymi, owsiana z kruszonką, z pestkami dyni. Wow. Jest taka pogoda, że może dzisiaj coś upiekę, bo został mi ostatni kawałek. Co jak będę miała słaby dzień i nie będę miała żadnego ciasta w zamrażalniku? Naszła mnie ochota na ciasto czekoladowe i ostatnio widziałam jakiś przepis na ciasto czekoladowe z batatów, z batatami i nigdy nie robiłam z batatów żadnego ciasta. Tak się prezentuje. Mam wszystkie składniki. Przepis jest lazycatkitchen.com. Przetestujemy i powiem wam, czy jest dobre, czy warto zrobić, czy nie. I chyba jest w pełni wegański ten przepis. Wygląda przepięknie, pachnie przepięknie. Ten frosting na górze wyszedł świetnie. Na górę jeszcze potarłam gorzką czekoladę i płatki róż. Zobaczymy, czy to będzie to, czy było warto.
Tak się prezentuje w przykroju. Aha, w międzyczasie też zrobiłam paznokcie. Ale jeszcze nie wiem, czy mi się podobają. Zobaczymy. Czuć, że jest to zdrowe ciasto. Konsystencja jest trochę gumowa i czuć tę mąkę bezglutenową. Najlepsze co jest, to chyba jest ten frosting, właśnie ze słodkich ziemniaków, ale konsystencja ciasta jest takie mega zbite. Actually, we're talking about the other kind of pearl necklace. Go somewhere for 2 days that I've been looking forward to. Excuse me? No. I loved him, of course. It was impossible not to love Phoenix. And that was part of the problem. Everyone loved him. It was embarrassing really how everyone fawned over him. Obudziłam się chora, nie wiem czy słychać po mnie. Wyszłam na spacer i padał deszcz, zrobiło mi się ciepło, trochę kurtkę, ale jest 20 stopni na zewnątrz, więc ja nie wiem jak to się stało. I kiedyś jak byłam chora i moja mama mi mówiła, musisz zrobić to i to miałam takie, że mamo zostaw mnie w spokoju, ja tutaj cierpię i nie chcę nic. Wiecie, z jakimiś lekami i tak dalej, miałam, że nie. A teraz, pierwsze co jak jestem chora, to robię te wszystkie rzeczy, które moja mama mi mówiła, żeby robić jak jest się chorym. Nawet te rzeczy takie obrzydliwe, typu gurglowanie wodą i wiecie, czujecie tą sól tak głęboko. Ale nikt nie chce być chory i rozumiem teraz moją mamę. Moja mama mówiła to wszystko i może było to czasami denerwujące, ale mama chciała jak najlepiej dla mnie. Teraz się słucham. Jadę właśnie do konsulatu polskiego, ponieważ muszę iść podpisać jeden dokument. Jakieś papierkowe rzeczy, papierkowa sprawa, więc jadę, mój brat też będzie. Później to jest blisko Santa Monica, więc spędzimy dzień na plaży. Nie na plaży, ponieważ przez 3 dni padało, jest chłodniej. Ale spędzimy razem czas, coś porobimy, zobaczymy. Wczoraj zobaczyłam Saltburn. Omega. Nie spodziewałam się takiego zakończenia. Bardzo fajny film, bardzo wciągający. Nie miałam jakiegoś takiego mindfucka na końcu, że omega, co się stało. Ponieważ to jak on się zachowywał, to jakby było do przewidzenia. Nie będę zdradzała, jeżeli ktoś nie oglądał, nie chcę wam spoilerować. Jest na Amazon Prime, wyszedł, więc można zobaczyć. I fajnie, że cała ta akcja rozgrywa się w 2006-2007 roku. Wydaje mi się, że mało jest filmów teraz, które wychodzi, gdzie miejsce akcji to jest 2006, 2007. Czekam na film, gdzie czas akcji to będzie 2015 albo 2014. Myślę, że to by było mega ciekawe. Bo to jest tak, jak nasi rodzice oglądają filmy z jakiegoś 1970, 80, lata 90. Potrafią się tak utożsamić, takie nostalgia. A dla nas nostalgia to jest odkąd się urodziliśmy, czyli no uznajmy, że 2007 wzwyż. Pamiętamy, ja pamiętam. Więc ja czekam na takie filmy. I myślę, że to nadejdzie za niedługo.
tak spędzam swoje święta w 2023 roku. Dzisiaj jest 24 grudnia, Wigilia. Jestem chora. Odkąd tu powiedziałam, że się rozchorowywuję, to dzisiaj jest 3. dzień, kiedy jestem chora. Miałam gorączkę, teraz katar, kaszel. No 3. dzień jestem jakby wyłączona z życia. Dzisiaj byłam zaproszona na imprezę razem z dziewczynami świąteczną. I nie idę, bo nie chcę nikogo zarazić. Czuję się bardzo źle, czuję się bardzo samotna ale oglądam Love Actually i postarałam się, zrobiłam sobie przepyszną bagietkę a la pizza toast. Nie jest źle. Fizycznie po prostu. Wesołych świąt. Okej.